Siema, witam Was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa ptaszniki. Będzie to Orphnecus philippinus oraz Orphnecus sp. Blue Panay. Opis tego pierwszego pożyczyłem ze strony Arend Hodowla Ptaszników. Link do ich strony będziecie mieć niżej. Bardzo im za to dziękuję. Oczywiście oni wyrazili zgodę, że mogę użyć go w swoim filmie. Zanim przejdziemy do pająków, to bardzo chciałem Was przeprosić, ponieważ chyba troszeczkę Was strollowałem. Mianowicie konkurs na 1000 subów odbędzie się, ale będę musiał zmienić pająka za trzecie miejsce, którym była Heteroscodra maculata, na coś dla osób po prostu początkujących czy zaczynających przygodę, tak żeby każdy mógł wziąć udział w konkursie. A także dostaję e-maile z wiadomościami, że nie każdy posiada Facebooka i Instagrama, więc udostępnianie tam moich filmów przez nich byłoby bardzo trudne. Minimalnie będziemy musieli to zmienić. Mimo wszystko dziękuję tym, którzy już to zrobili, którzy już się pośpieszyli, bo bardzo chcą wziąć udział w tym, co się wydarzy na 1000 subskrypcji. Sorki za takie malutkie zamieszanie, ale no tak jest. Nie chcę, żeby ktokolwiek poczuł się pominięty. Więcej informacji podam Wam, gdy te 1000 subskrypcji już wejdzie. Nie wiem, kiedy to będzie, może niedługo. To zależy tak naprawdę od ludzi, którzy mnie oglądają i chcą po prostu zostawić tego suba. Możemy przechodzić do pająka. To zaczynamy. Zanim przejdziemy do oglądania samego pająka, zaczniemy pierw od terrarium bądź pojemnika, w którym należy go trzymać. Optymalne terrarium dla tego gatunku powinno mieć wymiary 15, 25 na 30. Ja tutaj mam Braplas, który ma 19 na 19, ponieważ odkładam sobie hajsik na terraria i póki co wszystkie pająki trzymam w takich pojemniczkach. Otwierane od góry ze względu na ilość ziemi, ponieważ są to podziemne pająki. Można także zastosować terrarium o mniejszej wysokości, np. 20 cm, otwierane w formie gilotyny, jednakże należy wtedy zapewnić pająkowi schronienie, np. z tuby korkowej położonej na płasko lub innego elementu dekoracji, który posłuży za norę. Moja samica Orphnecus philippinus nie robi tuneli, nie wiem, czy nie ma za mało tej ziemi. Jak mówiłem, tutaj jest 19 cm, ale troszeczkę pajęczynuje. Zaraz Wam ją pokażę, jest naprawdę bardzo ładna. I wtedy też będzie dalszy opis. Jak widzicie, jest bardzo wstydliwa, ale zaczniemy od występowania i biotopu. Orphnecus philippinus na wolności występuje w Azji, na Filipinach, na wyspie Negros. Ptasznik ten zamieszkuje tereny trawiaste i dość wilgotne. Wysoka wilgotność spowodowana jest częstymi opadami deszczu, zwłaszcza w okresie monsunów. Cechy szczególnej ciekawostki: plecie dość dużo pajęczyny i jest ciepłolubny. W naturze znajdowany jest w wykopanych przez siebie gniazdach w formie tuneli, jest typowym gatunkiem podziemnym. Jak większość przedstawicieli ptaszników z Azji, Philippinus cechuje się dużą agresywnością, jednak w sytuacjach zagrożenia ptasznik woli uciec do nory. Potwierdzam, tak zdecydowanie jest. Rzadko kiedy mi się stawia. Tak naprawdę jeżeli tylko zmieniałem jej pojemnik, to wykazywała jakąś agresję. Jest bardzo szybki, a jego jad jest silny. Z tego powodu nie nadaje się dla początkujących hobbystów, nie posiada włosków parzących. Wygląd, długość życia i rozmiary. Nieduży, ładnie ubarwiony ptasznik. Maluchy w stadium L1, około 1 cm rozstawu odnóży, są szaro-czarne. Nie zmieniają barwy aż do 5-6 wylinki. Przy rozmiarze L7-8 zaczynają nabierać bardzo jaskrawego koloru, który z wiekiem pająka zaczyna blednąć. Ona była naprawdę przecudowna zaraz po wylince. Teraz jak widzicie, te kolory już wybladły, ale nadal jest kosmos moim zdaniem. Całe ciało dorosłego osobnika przybiera kolor pomarańczowy. Przedstawiciele gatunku Orphnecus philippinus nie posiadają zbyt wielu włosków na ciele, co nadaje im aksamitny wygląd. Ich odnóża są dość długie i smukłe w porównaniu do innych gatunków, spowodowane jest to podziemnym trybem życia. Niestety, albo istety, moja samica nie kopie tuneli, dlatego możemy ją dzisiaj podziwiać i nie muszę jej za bardzo męczyć, żeby ją wyciągać z tego tunelu. Mam nadzieję, że jak dostanie terrarium już właściwe, to te tunele będzie robić. Oczywiście będzie dostosowane tak jak należy dla podziemniaka. Samice dorastają do wielkości 13-14 cm rozstawu nóg i około 5-6 długości ciała. Samce są mniejsze,
chociaż ich gabaryt jest uzależniony od warunków hodowlanych i ilości przyjmowanego pokarmu. Ja jeszcze nigdy samca nie miałem u siebie na hodowli, powinienem już go poszukać, ale jakoś to odkładam na późniejszy czas. Mam teraz troszeczkę inne sprawy, inne pająki do dopuszczania. Długość ich życia zależna jest od płci oraz warunków, w jakich są trzymane. Samice mogą dożywać do 10 lat, samce około 2-3 lata po ostatniej wylince, tylko kilka miesięcy. Czyli standard, jeżeli chodzi o samce. Temperatura i wilgotność. Temperatury panujące na terenie, gdzie występuje Orphnecus philippinus, w zależności od pory roku wahają się w dzień od 25 do 28 stopni, ze spadkami w nocy w granicach 22-24. Wilgotność należy zapewnić na poziomie 70-80%, czyli dość wilgotno. Dymorfizm płciowy. Samice gatunku Orphnecus philippinus po osiągnięciu dojrzałości są dużo masywniejsze, od samców niekiedy nawet dwukrotnie większe. U samca po ostatniej wylince pojawiają się narzędy kopulacyjne na końcach nogogłaszczek, bulbusy. Praktycznie nie ma różnicy w ubarwieniu, płeć można rozpoznać po budowie płytki płciowej poprzez penetrację miękką pensetą szczeliny płciowej. Najpewniejszą metodą jest jednak sprawdzanie prawidłowo rozłożonej wylinki. Ja nauczyłem się sprawdzać z wylinki i teraz stosuję się do tego, ale także umiem już łapać pająki pensetą, idzie mi to całkiem sprawnie i myślę, że to jest naprawdę świetny sposób, żeby wyseksować pająka. Zrobimy kilka zbliżeń i przechodzimy do następnego pająka, choć osobiście uważam, że jest największym fejkiem spośród wszystkich pająków, z którymi się spotkałem, póki co. Nie spotkałem ich pewnie zbyt jeszcze wielu, ale na zdjęciach w internecie jest totalnie niebieski, a tutaj zobaczycie, jak on za chwilę wygląda. Ale pierw ta dama. Trochę ją przestawiłem, spróbuję ją lekko zdenerwować. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, nie jest za specjalnie agresywna, ale ma silny jad, więc zdecydowanie nie polecałbym jej dla początkujących, tak jak już wspomniałem wcześniej. Gdy pierwszy raz spotkałem je w internecie, zrobiły na mnie oszałamiające wrażenie. Wiedziałem, że będę chciał je mieć. Ten aksamitny pomarańczowy powoduje, że budzą respekt. Wiadomo, że mogą być niebezpieczne. Nie wiedziałem wtedy, że są to podziemne pająki. Teraz już wiem, dzięki Arendt Hodowla Ptaszników. Jeszcze raz wielkie dzięki za możliwość udostępnienia tego opisu. Jest naprawdę kosmiczna. Nie chcę też jej za bardzo denerwować. Nigdy tak naprawdę przy mnie nic nie zjadła, zawsze wrzucam jej karaczany. Taką ciekawostką dla mnie jest to, że zawsze odkładała karaczany w jeden róg, sprzątała po sobie. Teraz widzę, że nie kopie tuneli, więc będę musiał włożyć jej jakiś kawałek korka albo czegoś do schowania się. Jeżeli nie ma ochoty na kopanie, to zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, będzie czuła się pewniej. Pomyślałem sobie, że możemy jeszcze trochę się zbliżyć. Robi naprawdę niesamowite wrażenie, aż nabrałem ochoty, żeby jej sprawić jakiegoś samca. Mam nadzieję, że coś z tego będzie, że uda się to rozmnożyć. Spróbuję ją jeszcze lekko Wam pokazać, ale chyba nie będzie chciała. Teraz dokładnie widać, że nie ma aż takiego owłosienia. Jest naprawdę aksamitna. Jeszcze tylko zerkniemy na tyłek. Jakieś tam włoski ma, ale nie za dużo. Można powiedzieć niemalże gładziutka. Teraz jej trochę rozmiary, bo udało mi się ją rozłożyć. Wrzucam jej po kilka karaczanów, karmię ją raczej dobrze. Oczywiście karmię swoje pająki raz w tygodniu. Teraz doskonale widać, że jednak nie jest aż tak bardzo mała. Ona ma już jakieś około 5,5 dc. Tak bym obstawiał, nie mierzyłem jej dość dawno. Nigdy nie przechodziła u mnie wylinki. Dostałem ją świeżo po wylince i tak sobie jest. Czeka na swojego kawalera. Póki mogę, to na nią zerkam. Jak zdecyduje się zakopać albo schować w kawałku korka, który za chwilę jej wrzucę, pewnie już nie będę jej oglądał prawie że nigdy, ponieważ niechętnie przyjmie je. I to by było chyba na tyle. Możemy śmiało przechodzić do następnego. Orphnecus sp. Blue Panay. Chciałem Wam ją pokazać, ponieważ zdjęcia w internecie są troszeczkę moim zdaniem przekoloryzowane. Ona jest faktycznie niebieska, tyle że zaraz po wylince.
Ta jest po wylince około miesiąca i jak widzicie traci te niebieskie kolory. Nawet podkręciłem trochę światło, żeby wycisnąć z tego ile się da, ale no niebieskiego nie widać. Mimo wszystko i tak jestem z niej bardzo zadowolony. Pamiętam, że pierwszy raz o tego pająka zapytała mnie jakaś dziewczyna w komentarzach pod którymś z filmów i dowiedziałem się o jego istnieniu. Byłem trochę zaskoczony, że na żywo wygląda w ten sposób. Oczywiście przed zakupem upewniłem się, czy jego kolory zgadzają się z tymi, które widziałem w necie. Jak widać, no nie do końca. Czekam na wylinkę, prawdopodobnie pokażę Wam go niebieskiego, o ile te niebieskie będą na tyle widoczne, by uchwycić je na kamerze. Jeżeli chodzi o informacje, które znalazłem na temat tego pająka, to tyle, że występuje w Filipinach, ale możemy to troszeczkę podciągnąć pod podstawowe informacje na temat poprzedniego, czyli mocny jad. Udało mi się go na chwilę zatrzymać, ale prawda jest taka, że to niesamowity dzik. Jego nie będę próbował ruszać, ponieważ wiem, że jak się odpali, to będzie biegał bardzo szybko i będzie z nim po prostu problem. Troszeczkę widać mocny, ciemny granat. W przypadku tego pająka on już faktycznie kopie. Nasypałem mu trochę więcej ziemi i te tunele porobił, takie dookoła pojemnika. Będę musiał dać mu troszeczkę większy pojemnik, żeby te tunele mógł robić jeszcze głębiej. Zdecydowanie polecałbym go dla bardziej zaawansowanych. Myślę, że jest to w pewien sposób rarytas i każdy powinien go mieć na swojej hodowli. To jest akurat samiczka, którą ja osobiście uznaję za jedną z perełek na mojej hodowli. Tak jak mówiłem wcześniej, żartuję sobie, że to największy fake wśród pająków, jeżeli chodzi o kolory, ale pewnie jeszcze nieraz jakieś mnie zaskoczą i nie będą zgadzać się ze zdjęciami z internetu, które pamiętajcie bardzo często są mocno podkręcone, nie zawsze zgadzają się z tym, jak pająk wygląda naprawdę. Warto przed zakupem upewnić się u hodowcy czy u prywatnej osoby, czy to co chcemy kupić to na pewno jest to, co widzieliśmy w internecie, żeby nie było po prostu zawodu później, ani zdziwienia, że to nie jest pająk, którego sobie wymarzyliśmy, upatrzyliśmy. Myślę, że na tym możemy skończyć i zapraszam Was do zakończenia. Dzięki za obejrzenie mojego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak to oglądacie, jestem właśnie w drodze na Bieszczady albo w drodze z Bieszczad. Jeszcze nie zdecydowałem, kiedy wrzucę ten film. Tak czy inaczej jest czwartek, godzina 23, a ja kręcę tę końcówkę, tak żeby film pojawił się w weekend. Tak czy inaczej życzę Wam udanego weekendu albo znośnego tygodnia. Trzymajcie się do następnego.